Hamas uwolnił przetrzymywanych izraelskich zakładników. W Egipcie podpisano plan pokojowy dla strefy Gazy. Unia Europejska zaakceptowała nową umowę handlową z Ukrainą. Przewiduje ona zniesienie ceł na produkty rolne. Stany Zjednoczone prowadzą negocjacje z Chinami, chcąc uniknąć wojny handlowej. Prezydent Madagaskaru uciekł z kraju francuskim samolotem wojskowym. Śledczy z Unii Europejskiej dokonali przeszukań w Grecji. Prowadzą śledztwo związane z nadużyciami przy funduszach dla rolników. 3 naukowców otrzymało Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. Wtorek, 14 października to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Palestyński Hamas na mocy umowy z Izraelem uwolnił izraelskich zakładników przetrzymywanych od 2 lat. W Egipcie z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa podpisano plan pokojowy dla strefy Gazy. W ramach realizacji pierwszej części planu pokojowego Palestyńczycy przekazali Izraelczykom 20 żywych zakładników. Wydane miały zostać także zwłoki 28 osób, które nie przeżyły niewoli. Z izraelskich więzień zostało z kolei zwolnionych około 2000 Palestyńczyków wysłanych przez izraelskie służby na zachodni brzeg Jordanu. Duża część z nich była dotąd przetrzymywana w aresztach bez postawionych zarzutów. W związku z realizacją porozumienia do Tel Awiwu przyjechał amerykański prezydent. Trump m.in. wygłosił przemówienie w Knesecie. Zwracając się do izraelskich parlamentarzystów, podkreślił, że zawieszenie broni w strefie Gazy oznacza nową przyszłość dla świata. Najwięcej kontrowersji wywołało jego wezwanie do ułaskawienia premiera Izraela Benjamina Netanyahu, oskarżanego przez prokuraturę o korupcję, oszustwa i nadużycie zaufania. Następnie Trump udał się do Egiptu, aby wraz z 30 innymi przywódcami wziąć udział w szczycie poświęconym odbudowie palestyńskiej enklawy. W jego trakcie wraz z prezydentem Egiptu Abdelem Fattahem el-Sisim oraz prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem podpisał plan pokojowy dla strefy Gazy. Zdaniem prezydenta USA na ten moment Bliski Wschód miał czekać blisko 3000 lat. Dokument według medialnych doniesień ma być obszerny i zawierać szereg zasad, dzięki którym w regionie utrzymywany zostanie pokój. Egipski prezydent powiedział, że plan tworzy polityczny horyzont dla wdrożenia rozwiązania dwupaństwowego na Bliskim Wschodzie. Ponadto przewiduje on stopniowe wycofywanie się izraelskiej armii ze strefy Gazy oraz rozbrojenie Hamasu. W szczycie zorganizowanym w egipskim kurorcie Sharm el-Sheikh nie uczestniczyły delegacje palestyńskiej organizacji oraz izraelskiego rządu. Agencja AFP twierdzi, że przedstawiciele Izraela nie zostali zaproszeni na wyraźną sugestię strony tureckiej. Państwa członkowskie Unii Europejskiej zaakceptowały nową umowę handlową z Ukrainą. Zakłada ona zwiększenie kontyngentów oraz obniżenie lub zniesienie ceł na importowane ukraińskie produkty rolne. Porozumienie zostało zaakceptowane podczas odbywającego się w Luksemburgu posiedzenia unijnych ministrów do spraw rolnictwa. Politycy poparli umowę przewidującą przede wszystkim liberalizację wzajemnego handlu. Unia Europejska ma stopniowo zmniejszać lub znieść cła na ukraińskie produkty rolno-spożywcze. Zobowiązała się ona również do zwiększenia limitów importowych. W umowie zawarto mechanizmy pozwalające w razie potrzeby na ograniczenie importu z Ukrainy, a nawet na jego całkowite wstrzymanie. Takie rozwiązanie będzie mogło zostać wprowadzone już po wpłynięciu zgłoszenia w tej sprawie od przynajmniej jednego państwa członkowskiego. Ukraina w ciągu najbliższych 3 lat ma dostosować się do standardów stawianych przez prawo Unii Europejskiej. Chodzi zwłaszcza o wdrożenie unijnych wymogów dotyczących dobrostanu zwierząt, stosowania pestycydów czy leków weterynaryjnych. Bruksela ma wyciągnąć konsekwencje od Kijowa, jeśli ten nie wywiąże się ze zobowiązań zawartych w umowie. Rada Unii Europejskiej twierdzi, że porozumienie pozwoli na zwiększenie przepływów handlowych pomiędzy Unią Europejską oraz Ukrainą. Ukraińskie władze są zadowolone z utrzymywania dotychczasowych kontyngentów oraz ze zniesienia części z nich, a także z ustabilizowania unijno-ukraińskich relacji gospodarczych. Stany Zjednoczone prowadzą negocjacje z Chińską Republiką Ludową, aby uniknąć wojny handlowej. W ostatnich dniach relacje pomiędzy oboma państwami ponownie się pogorszyły. Chińskie Ministerstwo Handlu ogłosiło w ubiegły czwartek, że wprowadzi szczegółowe kontrole eksportu metali ziem rzadkich. W odpowiedzi amerykański prezydent Donald Trump zagroził dzień później podwyższeniem ceł na chińskie produkty do poziomu 130%. Zapowiedzi obu stron wzbudziły obawy o możliwość wybuchu wojny handlowej. Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent powiedział, że oba państwa prowadzą negocjacje, które mają pozwolić na uniknięcie takiego scenariusza. W nadchodzących tygodniach zamierza ono spotkać się w Azji z wicepremierem Chin He Lifengiem. W Korei Południowej ma ponadto dojść do bezpośredniej rozmowy pomiędzy Trumpem i chińskim przewodniczącym Xi Jinpingem. Bessent w rozmowie z telewizją Fox Business starał się tonować nastroje. Jego zdaniem relacje pomiędzy Waszyngtonem i Pekinem są obecnie dobre, a cła zapowiadane przez Trumpa wcale nie muszą wejść w życie. Zarazem amerykański sekretarz skarbu oczekuje od chińskiego Ministerstwa Handlu wycofania się z ograniczenia eksportu metali ziem rzadkich.
Skrytykował on chińskich urzędników za próbę prowadzenia walki ze światem, bo mają oni narzucać innym państwom, w jaki sposób powinny one kształtować swoje łańcuchy dostaw. Stany Zjednoczone liczą na wsparcie w tej sprawie ze strony Indii oraz innych demokratycznych, azjatyckich państw. Zdaniem Besanta, w razie niepowodzenia negocjacji Ameryka ma wiele możliwości nacisku na państwo środka. Jednym z nich może być wydalenie z USA kilkuset tysięcy chińskich studentów albo podjęcie działań w sektorach informatycznym czy finansowym. Od początku roku Waszyngton wprowadził łącznie 12 różnego rodzaju restrykcji wobec Pekinu. Prezydent Madagaskaru Andry Rajoelina uciekł z kraju francuskim helikopterem wojskowym, poinformowała telewizja France 24. Po stronie protestujących przeciwko politykowi opowiedzieli się w weekend wojskowi. Z relacji francuskiego nadawcy wynika, że madagaskarski przywódca najpierw został przetransportowany helikopterem na wyspę Saint-Marie, znajdującą się na wschodzie kraju. Następnie odleciał on samolotem wojskowym na francuską wyspę Reunion, aby ostatecznie trafić do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Według francuskiego radia publicznego RFI Rajoelina mógł opuścić Madagaskar dzięki porozumieniu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Madagaskarski przywódca posiada również francuski paszport. W poniedziałek rano prezydent Madagaskaru wygłosił jeszcze przemówienie do narodu. Powiedział w nim, że musiał opuścić terytorium państwa z obawy o swoje życie po próbie przeprowadzenia zamachu stanu. Wezwał on wszystkich mieszkańców kraju do poszanowania konstytucji, co miałoby pozwolić na wyjście z kryzysu politycznego. Francja w związku z sytuacją podkreśliła, że nie będzie ingerować w procesy zachodzące w Madagaskarze. Jej władze wykluczają tym samym możliwość podjęcia interwencji militarnej. Francuskie wojsko stacjonuje obecnie na wspomnianej wyspie Reunion na Oceanie Indyjskim. Od prawie 3 tygodni w Madagaskarze trwają protesty tzw. pokolenia Z, domagającego się zmiany władzy i poprawy warunków życia. Po stronie demonstrantów w sobotę opowiedziała się elitarna jednostka wojskowa CAPSAT, która 16 lat temu pomogła Rajoelinie dojść do władzy po zamachu stanu. Śledczy z Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych przeszukali grecką Agencję Rynku Rolnego. Ich działania są częścią śledztwa dotyczącego nadużyć przy wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej. Agenci OLAF prowadzili przeszukanie przez blisko 8 godzin. Najprawdopodobniej dzisiaj będą jeszcze kontynuować swoje postępowanie, a według portalu Politico ich głównym celem będzie przeanalizowanie dokumentów dotyczących struktury agencji oraz zawieranych przez nią umów. Nie pierwszy raz grecka Agencja Rynku Rolnego jest przedmiotem zainteresowania ze strony unijnych śledczych. W maju nalot na jej siedzibę przeprowadzili prokuratorzy z prokuratury europejskiej, napotykając na fizyczny opór ze strony urzędników. 2 miesiące później część swojego śledztwa przeprowadziła w niej grecka policja. W pierwszej połowie roku w mediach pojawiły się informacje na temat nieprawidłowości przy rozdysponowywaniu środków unijnych. Do dymisji podało się wówczas kilku ministrów i wiceministrów w rządzie Kyriakosa Mitsotakisa. Mieli oni przyznawać dotacje z Unii Europejskiej na nieistniejące grunty rolne, mające należeć do osób związanych z rządzącą centroprawicową Nową Demokracją. Komisja Europejska w związku z nieprawidłowościami nałożyła już na rząd Grecji karę w wysokości blisko 400 milionów euro. Władze w Atenach ryzykują obecnie utratę pozostałych unijnych funduszy, jeśli nie dostarczą one Brukseli propozycji rozwiązań mających zapobiegać korupcji. Gabinet Mitsotakisa ma czas na ich przekazanie unijnemu organowi wykonawczemu najpóźniej do 4 listopada. W ubiegłym tygodniu greckie władze anulowały dotacje dla rolnictwa ekologicznego. Wiele wniosków o przyznanie środków finansowych na rzecz tego sektora miało zawierać nieprawdziwe informacje. Joel Mokyr, Philippe Aghion i Peter Howitt otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. Naukowcy zostali wyróżnieni przez Komitet Noblowski za wyjaśnienie wzrostu gospodarczego napędzanego innowacjami. W swoich badaniach skupiają się oni nad wpływem nowych rozwiązań na rozwój ekonomiczny oraz na poprawę jakości życia społeczeństw. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym.